Witam wszystkich i witam dzisiejszą osobą, z którą dane mi jest rozmawiać. Jest to Ela Kopyto, najnowszy menadżer działu kontrolingu. Bardzo miło jest mi Cię poznać przed wszystkimi widzami. Dziękuję bardzo. Mi jest również bardzo miło. Dział kontrolingu to jest taki bardzo ciekawa nazwa działu. Kontrola, ale kontrola czego konkretnie? To jest kontrola ludzi, osób, pracowników, miejsc, czasu. Czym się zajmujecie w tym dziale? Może tak przewrotnie powiem, że nie zajmujemy się kontrolą, wbrew pozorom. Skupiamy się przede wszystkim na optymalizowaniu procesów i dostarczaniu możliwie najlepszych, najbardziej rzetelnych danych dla zarządu, dla kadry menedżerskiej, więc z tą kontrolą tak naprawdę mamy niewiele do czynienia. Bardziej skupiamy się jednak na wsparciu biznesowym niż na rzeczywiście kontroli. Czyli kontroli zajmuje się odbiorca Waszej pracy. Można tak powiedzieć, dajemy narzędzia do tego, żeby podejmować najlepsze decyzje biznesowe i bardziej bym się skupiła jednak na tej roli wsparcia niż na tej roli kontroli. Tak, bo kontrola to mocne słowo, ale faktycznie, jeżeli to jest tak naprawdę dział wsparcia, który zajmuje się bardzo kluczowymi sekcjami pracy firmy, no to robi to olbrzymie wrażenie. Czym zajmujecie się jeszcze tak na co dzień, jakby spłycając to do takich naprawdę podstawowych elementów? Do podstawowych elementów. Generalnie staramy się zrozumieć biznes, zrozumieć potrzeby biznesu i jak najlepiej odpowiedzieć na te potrzeby. Czyli pracujemy na danych finansowych przede wszystkim, ale nie tylko finansowych, również około tych niefinansowych, po to, żeby dostarczyć możliwie najlepszą informację, na podstawie której menedżerowie mogą podejmować jak najlepsze decyzje. To jakie są kluczowe umiejętności, którymi powinno się dysponować pracując w tym dziale? Myślę, że takie krytyczne, analityczne myślenie, rozumienie finansów, ale połączenie również tej wiedzy takiej finansowej, przełożenie tego na biznes. Czyli musimy rozumieć, czym zajmujemy się my jako firma, co sprzedajemy, no i dzięki temu jak najlepiej odpowiadać po prostu na to zapotrzebowanie menedżerów. Czyli pracownicy, których poszukujecie na przykład do swojego działu, co cenicie sobie najbardziej jeszcze, gdyby ktoś chciał podjąć na przykład pracę w Waszym dziale, albo być może szukacie talentów już na przykład na zewnątrz, na rynku pracy, albo i osoby, które obecnie jeszcze piastują jakieś stanowiska w innych firmach, ale warto na przykład w nie zainwestować. Czym się kierujecie? Rzeczywiście jesteśmy w trakcie powiększania naszego działu kontrolingu. Czekamy już został zrekrutowany nowy pracownik, czekamy na niego. Jeśli chodzi o takie kluczowe kompetencje, to właśnie po to, żeby dostarczyć te informacje, potrzebujemy takich technicznych umiejętności, czyli na pewno swobodnego posługiwania się Excelem, najlepiej SQL-em jeszcze, może Power BI-em, żeby wszystkie te dane zgromadzić i móc je przeanalizować i przedstawić w takiej najlepszej formie dla użytkownika. Okej, dobrze. To myślę, że na ten moment już nawet możemy skończyć temat, jeżeli idzie o nowych pracowników. To przy okazji tylko wspomnę, że miałaś ostatnio bardzo mocny awans, więc przy okazji Ci od razu też gratuluję. Dziękuję bardzo. Ale przechodząc teraz do tych takich sytuacji codziennych. Czy wydarzyło się może ostatnio, może trochę wcześniej, coś w firmie takiego, co było dosyć mocnym wyzwaniem dla Ciebie? A może Ci nawet pomogło? Myślę, że wyzwaniem jest sama zmiana stanowiska mojego. W związku ze zmianą stanowiska również zmiana odpowiedzialności. Szczerze mówiąc, nie mogłam się tego doczekać z jednej strony, a z drugiej też to jest pierwsza taka rola w moim życiu, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Więc myślę, że to jest takie ogromne wyzwanie, jak poradzę sobie w nowym miejscu tak naprawdę. Znaczy miejsce to samo, wiadomo. W takiej nowej roli trochę, prawda? Tak. W nowym miejscu w organizacji. Być może była jakaś sytuacja, o której możemy się jednak podzielić troszeczkę szerzej. Myślę, że takim dość sporym wyzwaniem są różnice kulturowe, mogłabym powiedzieć, bo pracujemy z wszystkimi spółkami w grupie, więc są to różne rynki, różne kraje, różne podejście i w związku z tym mamy też różne dane, różne źródła danych i żeby się dogadać między sobą, ustalić, czego potrzebujemy, w jakiej formie i żeby też odbiorca zrozumiał, po co my go pytamy o coś. Bardzo zależy mi na tym, żeby mieć porównywalne dane, wiarygodne dane w jednym miejscu. Czyli chodzi o to, żeby spółki raportowały w dokładnie taki sam sposób, żeby można było przeanalizować te dane i wyciągać je, po prostu analizować w miarę łatwy sposób.
Więc takie ujednolicenie po prostu, tak? Tak, jednolicenie, ustandaryzowanie pewnych procesów, więc pracujemy nad tym, żeby wdrożyć dokładnie ten sam system, czyli mamy taki, można powiedzieć, że wdrażamy controlling we wszystkich naszych spółkach, właśnie po to, żeby mieć te dane ujednolicone, więc tym się obecnie zajmujemy, to jest takie największe wyzwanie dla mnie obecnie i mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. No tak. Z tyłu głowy mam też jeszcze kwestię społeczną. Czy są jakieś ruchy społeczne, jakieś normy społeczne, być może organizacje zewnętrzne, których działania wymagają na Was jakiejś inicjatywy? Czyli czy jest na przykład jakiś czynnik zewnętrzny, który wymaga od Was konkretnych działań? Myślę, że zmierzasz do raportu ESG, który jest bardzo aktualnym tematem, bardzo ważnym. Bardzo się cieszę w ogóle, że ten temat się pojawił. I rzeczywiście jest to coś, co nas czeka, czyli będzie to część raportu, która będzie badana przez biegłego rewidenta również. Czyli to jest taki raport, który będzie trzeba przygotować zgodnie z konkretnymi wymogami. To nie będzie tak, że stworzymy sobie raport i napiszemy, że dbamy o środowisko, to jest dla nas ważna kropka, tylko rzeczywiście musimy wykazać się działaniami, czyli musimy podjąć te działania, które będą się skupiały na właśnie środowisku, na lokalnej społeczności i na takiej zgodności, jeśli chodzi o ład korporacyjny. Czyli unikamy sloganów, które są szumne, dumne, ale niewiele ze sobą informacji niosą, a zamiast tego po prostu chwalimy się prawdziwymi naszymi osiągami. Tak, mamy się czym pochwalić, więc tak, zróbmy to. A jest już może coś takiego, co możemy powiedzieć, że faktycznie osiągnęliśmy, czy dopiero w przyszłości ukaże się taki raport, którym będziemy mogli się pokazać? Myślę, że w przyszłości ten raport pokaże konkretnie, co zrobiliśmy, ale już teraz oczywiście zbieramy dane i pracujemy nad tym, żeby ten raport mógł powstać, bo to nie jest coś, co powstanie w ciągu tygodnia czy miesiąca nawet. Więc myślę, że te działania to na bieżąco wasz dział komunikuje. Komunikacji. Tak, wasz dział komunikuje na bieżąco. I to są wszelkie aktywności, które podejmujemy na polu na przykład lokalnym, wspierając lokalne społeczności, lokalne drużyny sportowe. Więc tych działań jest mnóstwo, a jeśli chodzi o podsumowanie tego wszystkiego, to poczekajmy na raport. Trzymasz nas w niepewności, ale myślę, że będzie do tego warte. Dobrze, powiedz mi proszę na sam koniec tak naprawdę już, Ela, dział kontrolingu zajmuje się działaniami, ale jakby trochę ghostowo, trochę tak zza kulis, czyli czy jest to jakiś element, który ma być jeszcze zmieniony? Jakby to jest nie tylko kwestia w naszej firmie, ale też i ogólnie w zewnętrznych firmach. Czy działy kontrolingu, pomijając kwestię działania zza kulis, jeszcze będą wychodziły trochę bardziej do przodu? Czy jakby jest jakiś trend pod tym kątem? Rzeczywiście jest taki trend, czyli tego, żeby pracownicy kontrolingu byli partnerami biznesowymi, czyli nie tylko dostarczają informacje, ale też starają się zaproponować jakieś konkretne rozwiązania, starają się po prostu rozmawiać i być takim partnerem do wymiany poglądów na jakiś konkretny temat z zarządem, z kadrą menedżerską, więc rzeczywiście ten trend jest bardzo obiecujący. Czyli to bardziej usługi eksperckie, takie trochę bycie ekspertem i faktycznie uczestniczenie w dyskusjach. Tak. Rzeczywiście zmienia się ta rola w kontrolingu właśnie w tym kierunku, co mnie bardzo cieszy. Bardzo chciałabym też pójść w tym kierunku. Więc to, co powiedziałeś, łączy się też z takim feasibility naszego działu. Czyli chodzi mi o to, że jeśli ktoś ma jakąś potrzebę zgromadzenia czy przeanalizowania jakichś informacji, żeby mógł wiedzieć, że może przyjść do działu kontrolingu i po prostu o to zapytać. Więc dlatego zapytałam Ciebie, czy w ogóle miałeś świadomość tego, że dział kontrolingu istnieje w naszej firmie? Z całą pewnością, kroczek po kroczku do przodu coraz bardziej staliście się też widoczni. Ela Kopyto, menadżer działu kontrolingu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję bardzo.